Słowo senior nie musi się kojarzyć z jesienią życia. Są ludzie i miejsca jak to, Dom Jesieni w Nowogardzie, które zapewniają im radość w sercu i uśmiech na twarzy. O tym, jak udało się to uczynić, w naszym najnowszym podcaście For You. Zapraszam. A naszym gościem jest pani Justyna Sosnowska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Dom Jesieni w Nowogardzie, gerontolog i psychogeriatra. Dzień dobry pani Justyno, witam Dzień bardzo dobry. serdecznie. Powiem pani tak, że to jest tylko część tych kartek, które zebrałem na naszą rozmowę, przygotowując się do niej, bo temat jest taki, no, że jak się mówi, im więcej lat, to też tym więcej kartek, ale zanim przejdziemy do clou naszego dzisiejszego podcastu, to chciałem troszkę może bardziej poetycko zacząć, tak, wracając do słynnego tego naszego takiego polskiego powiedzenia: czas płynie, my także płyniemy z tym czasem My razem do kresu, z nim, prawda? dokładnie. Tak, płyniemy do kresu. Społeczeństwo polskie się starzeje. To jest coś, o czym się zaczęło już mówić, natomiast cały czas za mało się o tym mówi. I co pani sądzi na ten temat, skoro pani mówi, że no, starzejemy się, rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić, a z drugiej strony wiemy, że to starzenie z pokolenia na pokolenie wygląda inaczej, tak jak chyba i inne są też oblicza w ogóle seniora. Dokładnie. Kiedyś było tak, że mieszkaliśmy wielopokoleniowo, czyli to były tak zwane domy rodzinne, w których mieszkała babcia, prababcia, później dzieci, wnukowie i wszyscy tutaj się sobą zajmowali. Tak było. Tylko że teraz mamy troszkę inne czasy. Jesteśmy przebodźcowani, o czym rozmawialiśmy przed naszą rozmową. I teraz inaczej się żyje. Dzisiaj dzieci nie chcą żyć ze swoimi rodzicami. Jeśli tylko mogą, to wynoszą się z domów. I wtedy kupuje się babci kawalerkę i babcia chce być też samodzielna i ona sobie jest i dopóki jest samodzielna, to super. Tylko co dalej? Co dalej? właśnie. Nie ma rozwiązań systemowych i nikt nawet nie jest w stanie nam odpowiedzieć, co dalej. To na pewno do tego wrócimy, o systemie będziemy mówić, ale nim do systemu dojdziemy, proszę pani, to już też wspomnieliśmy, że oczywiście żyjemy dłużej, ale z drugiej strony choćby nie wiem jak długo byśmy mieli żyć, no to nie jesteśmy wymienialni, jak chociażby, nie wiem, stojące za nami komputery. Pewnie, że tak. Nasze części naszego organizmu nie są wymienne, a to szczególnie tutaj na tym polega starzenie się człowieka. Ja jestem gerontologiem, więc jakby jest to, moja profesja to jest nauka o starzeniu się człowieka, więc doskonale o tym wiem, że przede wszystkim części, które chcielibyśmy wymienić, niestety są niewymienialne. Oczywiście mam już endoprotezy, drukarki 3D, które dzisiaj drukują, zastępują jakieś tam kosteczki, ale to cały czas nie o to chodzi. Całego naszego organizmu nie da się wymienić, jeszcze, zwłaszcza niestety nasz mózg jest na tyle niezbadany, że właśnie tutaj jest największy problem. To tam są największe choroby, tak? Owszem, w Szwajcarii te badania prowadzone są już od ponad 10 lat i już tworzy się kawałki, że tak powiem, ludzkiego ciała, ale daleko nam jeszcze, pewnie nie ta epoka. A my będziemy rozmawiać o ludziach też. O ludziach i to w wymiarze tych, którzy opiekują się seniorami, ale i o samych seniorach. A chyba każdy z tych ludzi to jest też własna indywidualna historia. Oczywiście, jeśli chodzi o osoby opiekujące się seniorem, no bo możemy ich tak naprawdę podzielić na kategorie profesjonalni i nieprofesjonalni, bo jeśli rodzina zajmuje się seniorem, na którą to rodzinę spadło to nagle, no to jest rodzina, jakby to jest ktoś, kto się nieprofesjonalnie zajmuje, ale są też profesjonaliści typu opiekunowie medyczni, moi ukochani, których uważam, że cały czas w Polsce jest za mało i są za mało za mało dofinansowywani, czyli jakby cały czas za małe pieniążki są im płacone za ich pracę. No i tak można to jakby na kategorie podzielić. Natomiast jeśli chodzi o samych seniorów, również niestety nam cały czas się wydaje, mówiąc senior, że senior to jest taki poczciwy dziadziu z pięknymi, białymi, lśniącymi włosami. Jest tak, ale jest masa seniorów, którzy są po prostu niedołężni, już są na tym etapie po prostu
jakby końcowym swojego życia. To już nie jesień życia, a po prostu właśnie. takie kompletne, nie wiem, jak to nawet nazwać, zima życia, można tak powiedzieć? No, taki, Chyba tak. no, zima kojarzy nam się z jakimś tam schyłkiem, prawda, końcem Dokładnie. jakiejś tam dekady, ale o ważnej rzeczy pani też powiedziała właściwie i tutaj zastanawiam się, czy można to ująć w jakiś sposób, niekoniecznie myśląc oczywiście o podziale na płeć, czyli o tym, jakie te wspólne cechy mogą występować właśnie w tym okresie życia wśród seniorów. Z naszej perspektywy może to jest dość odległe, żeby rozpoznać w ogóle jednostkowo każde te potrzeby. No i właśnie, to czy są takie wspólne cechy pokoleniowe, o których dzisiaj może też pani powiedzieć z perspektywy Wspólne swoich cechy doświadczeń? pokoleniowe, tak, przede wszystkim osoba, która zajmuje się seniorem, przede wszystkim powinna mieć sobie ogromną ilość empatii. To tyle i aż tyle, bo niestety dzisiaj zajmuje się tematem, samym stricte tematem choroby osoby starszej od lat chyba 12, kiedy to zachorowała moja babcia, kiedy ja kompletnie nie wiedziałam, co zrobić. Po prostu osoba, która była dla mnie jakimś tam wzorem, nagle stała się po prostu totalnie nie tą osobą. Powtarzała te same słowa, pytała o te same rzeczy, nagle przestała chodzić, przestała cokolwiek rozumieć i po prostu odeszła. To jest coś, na co w ogóle nie jesteśmy gotowi też trochę systemowo. Nikt nas o tym nie uczy, nikt nie mówi, co mamy robić w takiej sytuacji, bo w takim kraju niestety żyjemy. Oczywiście kocham mój kraj, ale nie ma takich rozwiązań. Mam nadzieję, że za chwilę... Będziemy teraz rozmawiać, tak jak mówiłem, na pewno o systemie Tak. porozmawiamy. Nim wprowadzimy ten element właśnie w naszej rozmowie, jeśli chodzi o system, to proszę pani, wracając do tego podziału, o którym mówiłem, to wyraźnie pani już też wskazała, że są seniorzy, którzy są w stanie sobie poradzić z rzeczywistością, ale są tacy, którzy wymagają bardzo szybko i to bardzo profesjonalnej opieki, o której pani mówi, właśnie w tym, i tu jest chyba to słowo klucz, które będzie się przewijało w naszej rozmowie, godnym dalszym życiu. Tak, godnym funkcjonowaniu, godnym byciu po prostu. No to teraz może opowiem historię zupełnie z życia, bo jakby tutaj tak bym chciała tylko rozmawiać, żeby ludzie widzieli we mnie pewne poparcie. Zresztą zachęcam też do kontaktu ze mną. Ja bardzo chętnie we wszystkim pomogę, zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach. Historia z naszego zakładu. Dzwoni do mnie telefon późno wieczorem. Oczywiście staram się odbierać wszystkie w miarę możliwości. Dzwoni zapłakana kobieta. Myślę, że w moim wieku, około 40 lat, tak? Co ja mam zrobić, pani Justyno? Ale z czym, przepraszam? Spokojnie, proszę powiedzieć. No i oczywiście, jak się pani nazywa, o co chodzi? Bo moja mama, i to absolutnie potwierdzi to każdy lekarz, każdy naukowiec, są takie historie, że seniorzy normalnie funkcjonujący, żyją sobie, wszystko jest super. Nagle, nie wiem, dostają jakiejś infekcji, zapalenia płuc, łamią biodro, cokolwiek się dzieje i nagle z dnia na dzień ta sytuacja tej osoby się zmienia, ponieważ wymyka się totalnie z ich jakby kontroli, z kontroli rodziny, ponieważ nagle ta osoba zaczyna być osobą leżącą. Mówimy o tym, że senior, który do tej pory chodził sobie po bułeczki, mało tego, który nawet przynosił te bułeczki swojej córce, która mieszka 2 bloki obok, on nagle jest leżący. I co ma zrobić rodzina? I teraz dlaczego ta kobieta płakała? Ponieważ mówi do mnie, że pani doktor chce wypisać tatę do domu. Czy tam mamę, nieważne, to mówimy o seniorach. No, taka kolej rzeczy. Zrobili, co mieli zrobić w szpitalu, czyli tutaj wszystko naprawili, co mieli naprawić. Ciśnienie w porządku, pacjent, moje ulubione słowo, wypisany ze szpitala w stanie ogólnym dobrym, no bo naprawdę w tym szpitalu już jako lekarze nic nie mogą zrobić. Pacjentem się należy po prostu zaopiekować. No i co ma zrobić rodzina? Niedawno dziadek przynosił bułki do domu, rodzina mieszka na stałe w Anglii, tak? Więc stałe zatrudnienie ma córka w Anglii, jest tylko jedyna, żona zmarła, nie ma pan nikogo, ten ojciec czy matka nie ma tutaj nikogo. Gdzie mają zadzwonić? Pytałam, zadałam to pytanie panu prezesowi z NFZ-u, zadałam to pytanie kilku politykom w przeciągu tych 7 lat. Proszę mi powiedzieć, gdzie ma taka rodzina zadzwonić, która po prostu nagle zmienia się jej świat? No to wie pan, że nigdy nie usłyszałam odpowiedzi, tak? No i widzi pani, to wkraczamy, chciałby się powiedzieć metaforycznie, na ślepą ścieżkę, bo o ścieżce chciałem właśnie teraz, właściwie pani nasunęła mi to, żeby tak kontynuować. No właśnie,
to jaka powinna być bo tu już pani zasugerowała parę rzeczy, ta ścieżka tej opieki prawidłowa. Jaki jest ten nasz system, bo w końcu dochodzimy do tego systemu prawnego. Jak wygląda ta praca instytucji, które powinny być odpowiedzialne za osoby starsze? Jak to wygląda w Polsce? Jak pani to ocenia? Bo już nieco zaczęła pani to charakteryzować. No powiem tak, oceniam to bardzo, bardzo źle, ponieważ nie ma w Polsce takiego systemu, który by funkcjonował wspólnie. Co to znaczy? Jak założycielka Fundacji Dom Jesieni, czyli moja mama 30 lat temu zaczynała swoją pracę w zawodzie, bo chyba to było 30, może 35 lat temu, ten system opieki, mówimy tutaj na przykład o MOPS-ach, o OPS-ach, był jakby zsieciowany, podchodziło to wszystko pod Ministerstwo Zdrowia. Czyli to było jakby, krótko ujmując, prosty przekaz, żeby oglądając to pacjent wiedział, jak było kiedyś. To było po prostu w jednym systemie. Dzisiaj ten system jest podzielony na opiekę społeczną i opiekę zdrowotną. I teraz opieka społeczna to są DPS-y, czyli tak zwane domy opieki społecznej, te takie jakby nasze za pieniążki publiczne. Oczywiście jest sektor prywatny, ale to dalej jest opieka społeczna, czyli domy opieki społecznej. W teorii powinny się jakby tutaj ten segment zajmować seniorem, który jeszcze funkcjonuje. Tak? Czyli nie jest leżący, tak. nic tam się nie dzieje. Prostu, Natomiast cały ten opieka zdrowotna to są ZOLE, czyli Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ZPO, czyli Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Tutaj również są prywatne i państwowe, natomiast to są dwie różne zupełnie sprawy. Różne sfery, tak. Tak. I teraz jak lekarz może skierować takiego pacjenta tylko do zakładu opiekuńczo-leczniczego bądź zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Oczywiście liczba miejsc oczekujących to jest 100 osób na jedno miejsce. Jest to niemożliwe natychmiast, tak? Czyli córka dzwoni, że ma problem, mówi do pani doktor, ale nie mam gdzie taty wziąć. Nie ma takiej możliwości, żeby natychmiast ktoś się tatą zajął, ale też ten senior, który jest leżący na ten moment, załóżmy, że on będzie tym seniorem leżącym, powiedzmy, bo ma złamane biodro, załóżmy, nie wiem, 2-3 miesiące będzie potrzebował takiej opieki na łóżku, tak? Czyli będzie osobą leżącą. No to nie może go przyjąć DPS, ponieważ jest powołany do czegoś innego. Instytucjonalnie jest powołany do czegoś innego, tak? No i dalej mamy ślepy zaułek, tak jak dobrze pan to zauważył. Ślepa uliczka, nie ma wyjścia, tak? Nie ma wyjścia, bo mamy sektor zdrowia, teoretycznie NFZ, ale tylko w teorii, bo chcąc umówić się przed naszym spotkaniem z prezesem NFZ w Szczecinie, no niestety nie dostałam takiej możliwości. No, będę tematy wdrażać. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję porozmawiać też wtedy, kiedy prezes mnie przyjmie u siebie, tak? No tak, to może pani właśnie pozna taką interpretację. Ale właśnie a propos interpretacji, to właśnie, kiedy już pani wspomniała o takiej rzeczy, bo tak jak i ja, tak i pani, jak wielu naszych obywateli, płacimy co miesiąc sporą składkę. I wydawałoby się, że to powinno pozwolić nam mieć z tyłu głowy to myślenie, spokój, że tak, będzie okres życia, tak jak pani na początku naszej rozmowy nazwała, to już nawet nie jesienią, a zimą tego życia i że będziemy mieli ten ciepły kominek, w cudzysłowie. Czyli taka okazuje się, że prawda? Życie, a tutaj wygląda na to inaczej. Ten stan faktyczny, zatem jakby pani oceniła i ten stan faktyczny, który jest w Polsce i znając panią i pani doświadczenia, czy widzi pani też różnice występujące chociażby, nie wiem, w krajach sąsiedzkich, w Europie, no już nie chcę myśleć o innych kontynentach, ale to najbliższe nam. Już mówię, oczywiście jest ogromna różnica. Zostańmy w Europie, no bo tutaj myślę, że to będzie najbardziej jakby takie miarodajne. Chociażby niedaleko. Niemcy, Norwegia, Dania, to są kraje, gdzie tam jakby, tak jak pan mówi o tych opłaconych składkach, tam jakby od urodzenia wiadomo, że po jakimś czasie taki senior, czy jeszcze w parze, czy już samodzielnie, czy z koleżanką, wybiera sobie miejsce, dokąd pójdzie i ma to zapewnione. Tam rodzina nie pyta się, ile ma dołożyć, czy babci starczy na leki. Tam nikt o to nie pyta. Tam wszyscy to wiedzą. Być może stąd to nastawienie ich jest takie, czyli tu blisko Niemcy. Dlaczego tam ludzie na emeryturze, czyli nasi seniorzy,
Dlaczego jeżdżą do innych krajów? Dlaczego przyjeżdżają z Niemiec do Polski, do super wypasionych spa? Dlaczego przyjeżdżają? Bo po prostu ich na to stać. Bo odłożyli sobie przez całe życie, bo ciężko pracowali, bo ich na to stać, po prostu. Ale system też im na to pozwalał. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że tutaj mają świetny system. Dlaczego nie możemy tego troszkę zapożyczyć? Myślę, że między innymi dlatego, że nasza mentalność jeszcze jest w innym miejscu. Czyli my jeszcze jesteśmy mentalnie troszkę gdzie indziej niż Europa, niż świetnie prosperujący system, który jest na przykład w Norwegii. Tam jest po prostu rewelacja, tak? Tam, tak jak mówię, no tak jak podobnie jak w Niemczech. No, Czyli tu jest bardzo ogólnie dużo rzeczy i prawne, i społeczne, i tradycje, bo też to pani zahaczyła również. Po prostu wszystkie, tak? My jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Ja dzisiaj rozmawiając chociażby z seniorami, chętnie to robię z moimi seniorami, którzy są pod naszą opieką naszego zakładu, no to pytam, no to jak tam u nas jest? No jesteście super, wszyscy kochani, wszystko fajnie, jedzenie smakuje, mamy dobrą opiekę, ale wolałabym być w domu. I tutaj żaden zakład, wszystkie badania naukowe mówią o tym, że najlepiej jest w domu. To jest absolutnie, nie ma o czym rozmawiać, ale kiedy na przykład taki Norweg czy taki Niemiec wie, od małego wie, że po prostu tak jest na świecie, tak? Że tak po prostu to działa, że jest mały, więc idzie do przedszkola, jest trochę większy, więc idzie do szkoły, później idzie niestety do pracy, a na sam koniec swojego życia po prostu ma spokojną głowę, bo idzie do miejsca, które sam sobie wcześniej wybrał, tak? A u nas nie ma zabezpieczenia żadnego. No powiem szczerze, emerytura, jaka dzisiaj jest u naszych emerytów, a przypominam, mam pacjentów, którzy jeszcze przeżyli wojnę, czyli ciężki, trudny czas, tak, dla nich, którzy przeżyli tak naprawdę dużo różnych historii, typu na przykład śmierć własnych dzieci. Nie wspomnę o śmierci współmałżonka, czyli totalnie traumatyczne historie. Moim zdaniem taka osoba po takiej traumie powinna dostać dodatkowe pieniądze od państwa, a ona dostaje, wie pan ile, 2500 złotych. Tutaj bardzo ważną kwestię pani poruszyła, mianowicie to, że po pierwsze, wracając do w ogóle tych historii seniorów, one mogą być bardzo różne, bo to po pierwsze powiedziała pani, mogą być to osoby samotne, mogą być bez rodziny, ktoś musiałby im wskazać ten kierunek opieki. Pani to wie, okazuje się, że system może niekoniecznie do końca. Wspomniała pani o jednej ważnej rzeczy. Bardzo często, co jest zwykle też i taką tragedią, kiedy przed matką umiera syn, umiera córka i wiemy o tym, mówimy o potomstwie. Tego potomstwa nie ma. Rodziny nie ma, też pani wspomniała, może być gdzieś daleko. No i okazuje się, że szpital jest jednostką taką pierwszą, która nagle mówi, no uwaga, pani musi być w tym miejscu, w takim, a nie innym ośrodku, bo inaczej sobie pani nie poradzi. No tak. No tak, mało tego. Przyszło mi coś do głowy przed chwilą, jak mówiliśmy o tym szpitalu. Mianowicie, niestety, okres na przykład świąteczny, czyli Wielkanoc, Święta Bożego Narodzenia, zwłaszcza Wielkanoc, to się okazuje, bo jest chyba cieplej, wiosna, nie wiem. Często śmieją się dziewczyny, pielęgniarki, lekarze, że to jest okres na babeczki wielkanocne. Więc często jest tak, że po prostu nawet gdy rodzina opiekująca się seniorem w domu chce gdzieś wyjechać, no bo ma takie prawo do cholery, musimy jakoś żyć, tak? Opiekuje się tym seniorem w domu, więc ma prawo po prostu. Opieka wytchnieniowa już od niedawna jest w Polsce, ale to jest cały czas za mało, to jest ciągle za mało. Co ma zrobić z takim seniorem? Ma prawo odpocząć? Ma prawo. Czy ma prawo córka się zająć swoimi dziećmi? Ma prawo. Chce wyjechać? Ma do tego prawo. I co teraz zrobić? Najczęstszym rozwiązaniem jest, no dobra, babcia ma kaszel, jakaś tam gorączka. Oczywiście, że szpital przyjmie, no przecież to są starsi ludzie. Myślę, że nie ma takiego przypadku, chociaż znam takie przypadki niestety, gdzie lekarze nie przyjmują osób starszych, ale to może na kolejne spotkanie, bo to jest też temat rzeka. No właśnie, dotknęła pani takiej bardzo ważnej rzeczy, a nawet kilku, więc chciałem panią zapytać o te relacje, bo mówimy, oddajemy do szpitala. Jaka jest ta relacja? Bo wspomniała pani też na początku naszej rozmowy o zakładach opiekuńczo-leczniczych, o opiekuńczo-pielęgnacyjnych. No i teraz jeszcze pojawia się ten szpital. Jak pani patrzy na to, chociażby patrząc z funkcji dyrektora zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, tak, na te relacje? To też jakby od razu szybciutko podzielę. Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i zakład opiekuńczo-leczniczy to są podobne, ale nie takie same zakłady, tak? One się różnią w tym, że zakład opiekuńczo-leczniczy jakby na stałe ma przepisanego lekarza, więc ten lekarz może na bieżąco zareagować na bardzo chorego pacjenta. My mamy troszkę jakby mniej chorych pacjentów. Po prostu. To jest taka różnica. Oczywiście zakład opiekuńczo-leczniczy ma jeszcze odpowiedni sprzęt
medyczny, my aż takiego sprzętu nie potrzebujemy, bo jak sama nazwa wskazuje, pielęgnujemy tych pacjentów, opiekujemy się nimi, więc oni nie są po prostu w takich bardzo ciężkich stanach, tak? Czyli To właściwie przede pani wszystkim. odpowiada mi na pytanie, czy dom seniora i zakład opiekuńczy to są takie same miejsca? No nie. No właśnie. No nie, bo do domu opieki, czyli domu seniora dajemy pacjenta po prostu sprawnego. Być może ewentualnie z jakimiś drobnymi ubytkami w postaci, nie wiem, nie pamięta kiedy zjadł, więc trzeba podać na czas, tak? Czyli to jest pacjent, którym tak naprawdę jakby zdrowotnie jeszcze tak bardzo się nie trzeba zająć. On jeszcze funkcjonuje, on jeszcze tam nam będzie wycinał, może kolorował, być może zagra na gitarze, tak? To są tacy pacjenci. Nasi pacjenci niestety nie. To już są po prostu takie przypadki no typowo do opieki, pielęgnacji czy dalszego leczenia, tak? No Już właśnie, nie w szpitalu, a właśnie w takim zakładzie. No to nawet wracając do powstania i historii pani placówki, bo tego też nie unikniemy w naszej rozmowie dzisiaj, to chciałem zapytać panią, jak pani patrzy na to w tym ujęciu systemu, o którym mówiliśmy, w jaki sposób powoływane są takie ośrodki, no i bo dużo mówiliśmy o tym, jaka jest rola państwa. I czy państwo rzeczywiście w tej kwestii tę swoją rolę spełnia? Tutaj już pani mówiła trochę krytycznie na temat pewnych działań. To jak to wygląda przy powoływaniu tego typu ośrodków? Czy inaczej się nie wypowiem niestety jak krytycznie, no bo nie ma systemu. No, także państwo nie spełnia swoich zadań tak naprawdę, czyli nie opiekuje się obywatelem tak jak to powinno być, tak jak to jest w Europie, jak wcześniej o tym rozmawialiśmy. Natomiast przed tym, jakby chciałam się jak najlepiej przygotować do naszej rozmowy, rozmawiałam z panią dyrektor DPS państwowego, tak? No to co się okazuje? Okazuje się, że dzisiaj DPS, no to przyjmuje nawet osoby, które powinny być w więzieniu, a z różnych przyczyn nie ma dla nich miejsca. No to jest po prostu jakaś parodia, tak. Czy jakby osoby bezdomne, które po prostu nie chciało im się pracować, no bo im się nie chciało, bo są leniami, tak. No i dzisiaj, dlaczego one mają mieć zapewniony DPS, a osoby, które całe życie odprowadzały składki na siebie, nie mają nic. No to jest coś, co się mi kompletnie nie mieści w głowie. Bardzo chcę z tym tematem tutaj walczyć. Nawet mówię, podjęłam takie próby tej rozmowy, w sensie nie pracownik, tylko jakby to nazwać społecznik państwo. Spotykam się na przykład na różnych takich konferencjach, które są poświęcone tematowi opieki senioralnej. No i każdy mówi, że państwo jest niewydolne, ale nikt z tym nic nie robi. Nie rozumiem. No ciężkie też nieco młodszemu pokoleniu niż to, o którym dzisiaj rozmawiamy z panią Justyną. Ciężkie do wyobrażenia, bo wiemy, że przecież nas też czekają takie lata. Ale dobrze, to wie pani co, to porozmawiajmy teraz, bo mówiliśmy o ludziach, mówiliśmy o seniorach, ale wracamy chociażby do pani ośrodka, bo o nim też będziemy mówili, bo to już są lata też doświadczeń za pani ośrodkiem. Zresztą ta tradycja, bo mówiła mi pani, że tak naprawdę zaczęło się, jeśli chodzi o fundację, zaczęło się od mamy. To ta tradycja też doświadczeń jest bardzo długa. Tak naprawdę zaczęło się od babci, ponieważ gdyby nie moja babcia, nigdy bym się nie zapoznała z tematem opieki nad seniorem, opieki nad osobą zależną, no bo nigdy mnie to nie dotyczyło. I tak podejrzewam, że mówi większość Polski. Mnie ten temat nie dotyczy, tak? Natomiast gdyby babcia nie zachorowała, nie założona by została fundacja. Tak? Fundacja została założona tak, właśnie z myślą o tym, że nie ma, ponieważ jako rodzina przyglądaliśmy się chorobie Alzheimera mojej babci, która w konsekwencji po prostu kładzie człowieka do łóżka. No i nie ma kto się tą osobą zająć, no bo tak, moja mama jeszcze pracowała, moi wujkowie pracowali, no i co teraz? No to wspólnie podejmujemy decyzję, no to na pewno musi się ktoś babcią zająć. No i znowu, nie ma odpowiedniego ośrodka dla babci. Powinna teoretycznie być w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym. Oczywiście nie ma miejsca dla niej, więc podejmujemy decyzję, że będzie w prywatnym jakiś tam ośrodku opieki, czyli domu opieki. Na szczęście udało nam się znaleźć rewelacyjny i chwilę później zwolniło się miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, tak? Więc tutaj nam się trochę udało, bo babcia była zaopiekowana. No ale z takim dylematem, wracając jakby do naszego tematu, boryka się większość polskich rodzin, a tak jak mówię, od babci się zaczęło, razem z mamą założyłyśmy fundację, z racji tego, że mama ma 35 prawie doświadczenie w temacie, mama została prezesem fundacji, a ja postanowiłam się po prostu zająć wszystkimi sprawami dookoła. Pani bardzo kocha. Kocham moich seniorów, kocham to, co robię, kocham tą Ale tematykę. musiała być to wielka miłość też do babci. Bardzo, bardzo. I tak
jeśli się wzruszę, to przepraszam, ale ten temat gdzieś tam, to jest temat chyba, który jeszcze cały czas przepracowuję. Drga. Ja bardzo kochałam moją babcię, mamę mojej mamy. I ja w tym momencie, kiedy babcia zachorowała, kiedy chyba mnie najbardziej potrzebowała, to mnie wtedy nie było, bo ja miałam małe dzieci. Często tak z nami jest. Zawsze Tak, i mówimy, że jest przepraszam, jeszcze ale po krok, prostu, no. że chcielibyśmy wykonać ten krok jeszcze inaczej. Tak, i ja, gdybym dzisiaj do tego wróciła, to pewnie byłoby zupełnie inaczej. Tak na samym końcu, tak babci obiecałam, babciu, tylko poczekaj, ja tylko otworzę ten zakład, tylko na mnie poczekaj. No niestety babcia zmarła w sierpniu, zakład otworzyliśmy w lutym. No i mi się nie udało, ale obiecałam babci, że zrobię wszystko, żeby po prostu już nie było takich przypadków. My na szczęście mieliśmy swoją rodzinę, tak? Babcia miała dzieci, miała wnuki. Tak jak mówię, no ja jakby jeszcze wtedy byłam być może zbyt młoda, być może małe dzieci pochłynęły mnie tak bardzo, że mnie ten temat zaskoczył. Moja babcia nagle, mówię, Ale nadrobiła to pani naprawdę. Jejku, mam Proszę, taką nadzieję, że nadrobiła babcia to jest ze pani. mnie dumna i po prostu, i że to nadrobiłam. Proszę pani, ważna rzecz, o której chciałbym teraz porozmawiać, bo już pani wspomniała, trafiamy do zakładu, trafiamy tam, czy do DPS-u, gdziekolwiek. Kadra. To jest słowo, Ojejku, które kadra, dzisiaj opiekunowie, tak, chyba rzeczywiście jest słowem kluczowym też i naszej tej rozmowy, bo wiemy, no, sami wiemy, jak oddajemy kogoś w cudzysłowie, w Tak. obce ręce, czego się spodziewamy i nagle brak kwalifikacji może spowodować jedno. Natomiast jak pani sobie radzi z tym i właśnie na co pani przede wszystkim zwraca uwagę i jak to wygląda w pani jednostce, jeśli chodzi właśnie o kadrę? Powiem tak, ja w ogóle na początku oczywiście nie wiedziałam, że jest ktoś taki jak opiekun medyczny. To jest po prostu osoba, która ma w sobie tyle empatii, że ona tak naprawdę bez żadnych dodatkowych papierów, czyli jakby kwalifikacji, może zajmować się osobą chorą, bo jest empatyczna, bo po prostu to się ma albo się tego nie ma. No ale w Polsce z różnych przyczyn i zresztą na szczęście opiekun medyczny musi mieć skończone, to jest chyba roczne w tej chwili, roczna szkoła opiekunów medycznych i cudownie, że tak jest, bo oczywiście w tej szkole uczą się podstawowych rzeczy, ale też takiej stricte opieki nad osobami totalnie leżącymi, no bo to już jest niestety potężna sztuka. No i opiekunowie medyczni, to jest po prostu... To są najbardziej pożądane postacie w tej branży, że tak powiem. No i cóż, mamy jeszcze oczywiście pielęgniarki, których jest cały czas za mało, no bo dzisiaj pielęgniarka, która ma pracować w Polsce, jest młoda, woli wyjechać za granicę, bo tam ma po prostu większe pieniądze. I tak samo opiekunowie medyczni. Być może mają tą empatię, być może nawet poszłyby na tę szkołę, ale cały czas za mało są opłacani. Ja dzisiaj opiekunowi medycznemu bym chciała zapłacić do ręki 8 000 złotych. Jako pracodawca nie mam takiej możliwości. Nie mam, dlatego że musiałabym podnieść cenę za pobyt pacjentowi. Jak mam to zrobić, kiedy mój pacjent ma emeryturę 2,5 tysiąca? Nic się tu nie klei, nic, nie ma po prostu żadnych dofinansowań, kompletnie do tego, żeby zachęcić ludzi jakby do tego zawodu. Już nie mówię o pielęgniarce, która potrzebuje wyższych kwalifikacji, a już w ogóle o lekarzu geriatrze nie wspomnę, bo w ogóle nie ma lekarzy geriatrów, w ogóle. Tak naprawdę pacjenta po pewnym okresie życia, czy tam w pewnym wieku powinien przyjmować tylko lekarz geriatra, specjalista, ponieważ on wie, że na pewno nie łączyć leku takiego z tym lekiem psychiatrycznym, bo może zdarzyć się to i to. Oczywiście nie ujmując niczemu naszym lekarzom, wiadomo, mają wiedzę, no ale mniejszą niż specjalista, to jest jasne, tak? A dzisiaj mieszkam w Nowogardzie, mam zakład w Nowogardzie, w samym Szczecinie jest chyba 3 geriatrów tylko, dzisiaj aktywnych gdzieś tam, no to jest potworna sztuka się do tego dostać, a mówiąc już w ogóle o jakichś psychogeriatrach, czy gerontologach, w ogóle kto to słyszał? Słyszał pan kiedyś przed rozmową ze mną o gerontologu? Jak się przygotowałem do rozmowy z panią, wiedząc, że ma pani kwalifikacje właśnie gerontologa. Tak, no to po prostu gerontologów chyba, nie chwaląc się, na zachodnim Pomorzu nie wiem ilu jest. Być może jestem jedyna, za co zresztą jestem bardzo wdzięczna i muszę o tym powiedzieć panu Piotrowi Stylmaszewskiemu, który jest prezesem Krajowej Izby Menedżerów Opieki, który po prostu też w tym temacie, żeby być może scedować do siebie tą opiekę i tą służbę zdrowia, cały czas też działa. Ja bardzo czerpię od niego dużo inspiracji i też dużo mnie nauczył i to tak naprawdę też on mnie trochę powinął w tym kierunku, bo ja też nie wiedziałam, że jest coś takiego jak gerontologia, tak? A to jest bardzo ciekawa nauka, bardzo. Wracając do opiekuna medycznego, bo on spełnia, to już sama pani zaznaczyła taką rolę.
Tak jak pytałem panią o cechy seniorów, o te rzeczy takie związane z seniorami i ich możliwości zaopiekowania się nimi, bądź ich samoopieki własnej, tak chciałem panią zapytać też i o tych opiekunów medycznych, bo jak się okazuje, chyba samo wynagrodzenie to nie jest ten główny cel tej pracy, bo trzeba mieć do tego, tak jak pani sama wspomniała, coś więcej. To jakie są te cechy, takie czysto ludzkie charakteru, bo patrzy pani na nich, ma pani ich codziennie pod ręką i widzi, że to też jest ktoś, kto no, troszkę się wyróżnia, jest troszkę inny niż chociażby, tak jak mówimy, klasyczna pielęgniarka na oddziale. Absolutnie, absolutnie tak. Chociaż muszę powiedzieć, że oprócz empatii, nie, pielęgniarki też mają empatię, żeby nie było tutaj, żebyśmy ja tutaj nie chcę poszli też, w złym kierunku. Nie, mówię Co tylko wyróżnia tej opiekuna medycznego? Specjalizacji. To, że za mało zarabia, bardzo za mało, cały czas za mało, to jest jedno, tak? Ale przede wszystkim jest to osoba bardzo empatyczna, bardzo czuła na czyjąś krzywdę. Jest to przede wszystkim, co chciałam powiedzieć na samym początku, a trochę mi uciekło, jest to służba. Tak jak ktoś nie pójdzie do policji, bo tego nie czuje, tak to po prostu trzeba czuć, trzeba mieć coś takiego w sobie. Ja wiem, ja po pierwszych ruchach, po pierwszych słowach do moich pacjentów, ja wiem, że to jest ta osoba na pewno, albo też po jednym zdaniu jestem w stanie już dzisiaj powiedzieć, że na pewno nie. I często jest tak, że na przykład na okres próbny ktoś przychodzi do mnie na 2 godziny i mówi, pani Justyno, ja nie dam rady. Po prostu, to się ma albo się tego nie ma. Wysoka empatia, wysoka wrażliwość na pewno, no i to coś. Ja nie wiem, jak to nazwać. Nie potrafię w sobie znaleźć takiego słowa, żeby to tak uogólnić. Ale to po prostu to się tak, dokładnie. Prawda? Ten faktor X. Tak. I umiejętność chyba takiej pracy, która nie spowoduje takiego wypalenia, bo w czymś takim trzeba mieć bardzo dużo, tak jak pani powiedziała, i empatii i w sobie takich pokładów woli działania. Pokory, prawda? oczywiście, że tak. Dobrze, że pan o tym wspomniał, dlatego, że uważam, że tak samo jak policjanci, jak służby mundurowe, tak, żeby ten czas pracy opiekuna medycznego został po prostu skrócony, bo jeśli ta kobieta ma pracować do 60, no to proszę mi uwierzyć, że nie uniknie wypalenia zawodowego, bo trzeba włożyć w to tyle właśnie tego swojego ducha, że po prostu to nie jest możliwe fizycznie nawet, żeby ktoś po prostu udźwignął taki temat. Z tą pracą idzie się do domu. Niestety ktoś mówi, że tam ja zamykam drzwi biura i dziękuję, tak? To mnie nie dotyczy. Tutaj dotyczy. Nasi pracownicy nierzadko jest tak, że są w kontakcie w weekendy ze swoją panią kierownik czy z naszymi pacjentami, bo na przykład któraś z pań się źle czuje i mówimy, jak się czuje pani Zosia. To jest taka praca, to jest po prostu służba. Więc uważam, że nie dość, że powinno być odpowiednio wynagradzane, to jeszcze ten czas pracy powinien być po prostu systemowo skrócony. Tak. A proszę mi powiedzieć w takim wypadku, bo mówiliśmy też już w kontekście też zarobków i ucieczki pracowników, czy również to dotyczy tej sfery pracowników i czy rzeczywiście my w Polsce potrafimy bardzo dobrze wyszkolić właśnie takich pracowników, którzy niestety dla pani, na przykład z punktu widzenia przedsiębiorcy, muszą uciec za granicę, bo tam zarabiają więcej. No tak właśnie A my jest. szkolimy, to jest często w przypadku wielu innych dziedzin. Okazuje się, że my mamy bardzo dobre te podstawy. Bardzo. Po czym nagle oddajemy już gotowego. Naukowo jesteśmy prawda? po prostu świetni. My świetnie szkolimy, tylko tych szkolonych ludzi po prostu wypuszczamy tam, gdzie mają lepsze pieniądze po prostu. I to nie w chodzi tylko o jest to samo, tak? Absolutnie to samo. Oczywiście, że opiekun medyczny zarobi więcej za granicą. Oczywiście, tylko często jest tak, że na przykład moje pracownice, bo ja tutaj faktycznie same kobiety zatrudniamy. Gdzieś tam kiedyś przyszedł do pracy pan, ale powiem szczerze, że nie wzbudził jakiegoś takiego mojego zainteresowania. Po prostu, nie wiem, jakoś być może źle, bo pielęgniarze są świetnymi pielęgniarzami, lekarze są świetnymi lekarzami, ale gdzieś tam mężczyzna w tym zawodzie jakoś mi nie pasuje. Być może ja mam też problem tutaj w głowie i gdzieś tam po prostu gdzieś mi to nie pasuje, nie? Być może jeszcze lat trzeba, żeby to znowu było tak, jak że na przykład w Stanach, czy gdzieś tam chociażby w Europie, w Szwecji. No tak, wiemy, że pani przedszkolanka to jest pani przedszkolanka. O tym chciałam powiedzieć, że w Szwecji zajmują się przedszkolak. panowie również dziećmi, a tutaj u nas jest to cały czas traktowane, a jak facet, to na pewno pedofil, na pewno coś się dzieje. I trochę tutaj też tak jest, nie? Po prostu,
dotykamy tutaj takich tematów, no naprawdę bardzo intymnych, więc tutaj tego faceta nie widzę, ale mówię, być może to jest tylko w mojej głowie. Natomiast dobrzy fachowcy nam po prostu uciekają. Zostają tylko ci, którzy mają tutaj rodziny, którzy po prostu muszą, albo też już są w takim wieku, że niekoniecznie na nowym miejscu gdzieś tam się sprawdzą. No to jest bardzo przykre, ale tak jak mówię, ja jako pracodawca chcę zapłacić więcej, ale nie mogę, no bo też nie chcę windować jakoś ceny, za co zresztą przedsiębiorcy nowogardzcy mnie nienawidzą, tak, w branży, bo po prostu no, staramy się to zrobić tak, żeby jak najmniejszym kosztem ten pacjent był u nas utrzymany w takim samym standardzie, jak jest gdzie indziej, tak? No ale proszę Pani, ale sama Pani wspomniała, jest Pani prywatnym inwestorem, to jest pierwsza rzecz, właścicielem takiego domu opieki, no i w warunkach też komercyjnych funkcjonując, no to też chyba sobie zadajemy często pytanie, No i trzeba to jakoś jest też bardzo, żyć. tak, to jest bardzo ważne pytanie, no bo ja pracuję w fundacji, tak, więc to fundacja jest jakby podmiotem, która zatrudnia te osoby i teraz fundacja kojarzy się z takim, że wszystko za darmo, wszyscy wszystko dadzą, ale nasza fundacja jest przedsiębiorcą. No i tutaj jest temat, że my tutaj nic dla siebie nie bierzemy pieniędzy, jako Justyna, jakby nie zarabiam na tym, tak? Tylko to fundacja zarabia na to, żeby dobrze zapłacić pracownikom, żeby moi pacjenci byli doskonale zaopiekowani i tutaj jest problem. Kiedyś fundacje w Polsce dostawały dotacje, być może teraz też dostają, nawet słyszałam o takich przypadkach, że dostają miliony. No ale to chyba... Pani nie dotyczyło? Nie. Niestety, wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze problem, żeby spojrzeć na to, że faktycznie fundacja, która zajmuje się czymś takim jak my, powinna dostać dofinansowanie nie dla nas, nie dla kadry, która to prowadzi, nawet nie dla zarządców, tylko pod to, żeby ten pacjent mógł zapłacić za swoją usługę mniej. Ale tutaj znowu, no dobra, ale dlaczego? Skoro to jest temat dla ZUS-u. Płacimy składki przez całe życie, tak? No i to mi się w ogóle nie klei. Ja tego kompletnie nie rozumiem. No, wracając do Pani działań i rozwoju placówki, bo też na przestrzeni lat miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda i w którym miejscu Pani startowała, gdzie dzisiaj Państwo jesteście, no to tutaj mówimy o naprawdę bardzo dużej skali działania i takich już i chyba gigantycznych pieniądzach, bo mówimy o rozwoju, bo jeśli się nie rozwijamy, stoimy w miejscu, a w przypadku tutaj, jeśli chodzi o seniorów, to jest tak potężna gałąź, sami mówiliśmy o tym, wydłuża nam się ten wiek życia, coraz dłużej jesteśmy tymi seniorami, to jeśli chodzi właśnie o inwestycje, jeśli chodzi o działalność. No to powiem tak, jesteśmy z siebie bardzo, bardzo dumni, ponieważ zaczynaliśmy dosłownie od 3 pacjentów na oddziale. Trochę porwaliśmy się chyba z motyką wtedy na Księżyc, ale po prostu nie było innej opcji. Ja babci obiecałam, mama obiecała mnie w tym wszystkim wspomóc. No i więc wynajęliśmy pomieszczenia po byłym oddziale szpitala rejonowego w Nowogardzie. No i co dalej, nie? Pomieszczenia wynajęte, wszystko wyremontowane, a tutaj 3 pacjentów, no bo nie da się tak zrobić, żeby od razu zapełnić cały oddział, ponieważ po pierwsze nie mamy jeszcze doświadczenia, startujemy w COVID-zie, no i w dodatku nie na swoim gruncie. A propos rozwoju, tak? I teraz tak, nikt nas nie dotuje, bo jesteśmy nową fundacją, nowo powołaną, więc wszystkie te covidowe rzeczy, które powinniśmy dostać, nas nie dotyczą. Więc 0, wręcz po prostu... No to w pewnym momencie pomyślałam, że nie dam rady, no ale chyba gdzieś tam babcia nad nami czuwa. No i to było 3 pacjentów, później 5, później 10, później jakby reklama naszego zakładu poszła pocztą pantoflową. Zaczęliśmy od 3 pacjentów, później 5, 10, 20 i po prostu myśleliśmy, że jesteśmy w takim momencie, że za rok, jak dobrze pójdzie, otrzymamy finansowanie, być może z dotacji, być może po prostu z banku, na budowę takiego miejsca. Znaleźliśmy taką idealną, wymarzoną działkę pod samym lasem, no idealne miejsce dla seniorów. Co się okazało? Nie. 3 razy nie. Fundacja nie dostaje, bo dlaczego ma dostać? Przecież miliony dostali i się okazało, że w ogóle coś zrobili z tymi pieniędzmi, tak? Wiemy, o czym rozmawiamy tutaj. Dostali na jakieś tam wille prywatni inwestorzy jako fundację, więc już moja fundacja jest podejrzana, bo zostałam wrzucona do jednego worka. No kredytu nie dostanę, no bo gdzieś tam za mało obroty, tak? Mimo wszystko.
No i cóż, No i prywatnie gdzieś tam, prywatnie koledzy, koleżanki, rodziny, moja rodzina, wszyscy wspólnie, dobra, jakoś to pomalutku wszystko pomożemy. Pewnego dnia szukając bardzo usilnie, szukając wsparcia finansowego po prostu wszędzie, trafiłam przypadkiem w internecie na jakieś ogłoszenie. Osoby, która zajmuje się finansami, tak? Finansami, czyli pomaganiem jakby przedsiębiorstwom pozyskaniu funduszy z banku, czy unijnych, czy różnych. Bardzo sympatyczna pani, ale pani mówi, no, że temat jest dla niej za ciężki, ale zna anioła po prostu, zna człowieka, anioła, który po prostu ogarnie temat. I tak poznaliśmy się z panem Mariuszem, naszym aniołem z Warszawy, który wspiera naszą fundację. Oczywiście pracuje nieodpłatnie, no bo myślę, że z jego kompetencjami byśmy się nie wypłacili, ale właśnie nadzoruje takie tematy finansowe, żeby wszystko w fundacji działo się zgodnie z prawem, a przy okazji pomógł nam załatwić finansowanie w Banku Spółdzielczym w Choszcznie. Byliśmy po prostu my tutaj Warszawa, czekaliśmy, że może z Warszawy coś, a tutaj nasz bank blisko nas w Choszcznie, na zachodnim Pomorzu udzielił nam finansowania na wybudowanie naszego nowego obiektu, do którego już bardzo serdecznie pana zapraszam. Mam przyjdzie nadzieję, taki czas, tak, proszę mam pani, nadzieję, na pewno, co do że tego nie ma niedługo wątpliwości. będziemy mogli tak pokazać ten obiekt, więc to była trochę droga przez mękę. Gdybym nie miała z tyłu głowy tego, co powiedziałam babci na łożu śmierci, to chyba bym nie dała rady. Często jest tak, że gdzieś szukamy różnych miejsc też ważnych dla seniorów, bo musimy ich dowieść z racji medycznej. Chociażby na badania, racji, tak. prawda, transportowej. Chciałem panią zapytać, no przecież senior nie porusza się taksówkami, nie porusza się czasem komunikacją miejską, a musi zostać też gdzieś dowieziony z miejsca na miejsce. To jest temat, z którym się jakby spotkaliśmy od samego początku. Transport medyczny, bo oczywiście nie mówimy tutaj o osobie, którą wnuczka czy tam syn wsadzi do samochodu i po prostu pojedzie, tak? Najczęściej mają z transportem problem osoby, które wymagają transportu specjalistycznego, chociażby w pozycji leżącej. No to tylko i wyłącznie ambulans zawiezie taką osobę do celu, czy na badania, czy do specjalisty, no bo to też się zdarza. A mało tego, jeszcze jest oprócz transporcie, o którym za chwilę powiem, z czym się zderzyliśmy, no to jeszcze jest kwestia tego, że na przykład jest 5-piętrowy budynek bez windy. I teraz kto zniesie seniora, który waży załóżmy 120 kilo, z góry na dół. Załóżmy, że kierowcą karetki jest kobieta tak jak ja, no i mężczyzna taki jak pan. No nie damy rady, tak? No nie ma szans. Więc co takiego, z czym się my zderzyliśmy? Po pierwsze, nie ma na tyle dużo tych transportów medycznych, żeby obsłużyło to wszystkich seniorów w danej nawet gminie. Bo załóżmy, że na dany dzień 40 seniorów potrzebuje z danej gminy wyjechać na przykład na badania specjalistyczne. 40 seniorów leżących. Mamy 2 karetki u nas w Nowogardzie transportowe, którymi dysponuje szpital, czyli karetki takie tak zwane na NFZ, tak żeby wszyscy zrozumieli. Czyli to są karetki, na które lekarz rodzinny temu seniorowi wypisuje zlecenie. I ten senior jedzie. No dobrze, ale mamy 2 karetki. Nawet gdyby ten lekarz bardzo chciał wypisać tych zleceń 1 milion, no to nie ma takiej możliwości. No, dziennie wiadomo, że to jest określona liczba, którą można wykonać. No dobrze, ale to skoro nie ma, no to wpadliśmy na pomysł fundacji, to my będziemy sami świadczyć dla siebie takie usługi. My będziemy mieli transport medyczny. No fajnie, no można kupić karetkę, ale kto będzie nią jeździł? W Polsce, żeby jeździć karetką na sygnale, bo to też jest ważne, trzeba mieć tak zwaną wkładkę do dokumentu prawa jazdy na pojazdy uprzywilejowane. Robi to tylko firma szkoleniowa w Polsce jedna pod Częstochową. Ja oczywiście to zrobiłam razem z moim małżonkiem, no bo myślę sobie, Boże, no nie mamy tyle pieniędzy, żeby za tych seniorów zapłacić. Oni też sami nie mają, no to będziemy to robić jakoś w ramach fundacji. Więc nie dość, że zakupiliśmy swój własny ambulans, to dużo powiedziano. Oczywiście na szczęście dostaliśmy leasing, tak, na tą karetkę. Udało nam się kupić bardzo fajną, mamy najlepszą w Nowogardzie. Powiem tylko tyle. No i od razu musieliśmy zrobić uprawnienia do kierowania tym samochodem. No właśnie, to jak wyglądają kwestie regulacji, chociażby właśnie przepisów, kto może wozić, w zależności jak od tego wozić, też tak dalej, kogo tak wozi. dalej. To jest bardzo jakby długi temat, bo tak, może jechać sam kierowca pod warunkiem, że na przykład rodzina zleca taki transport jakby prywatnie, więc my wtedy my jako firma transportująca
czy temu pacjentowi z tyłu się coś stanie, czy nie, no to już rodzina musi o to zbadać. My mamy tylko temat zlecenia, dowiezienia w miejsce na miejsce, co nas to interesuje, tak? Ale żeby było po Bożemu, i tak jak my to lubimy zrobić w naszej działalności, no to powinien jechać ratownik medyczny, albo przynajmniej opiekun medyczny, no i kierowca takim transportem, tak? W razie czego, gdyby nie daj Boże, coś temu pacjentowi, który leży, coś się stało, no to musi wiedzieć ten ratownik czy opiekun medyczny, jak zareagować. Tak powinno być. No ale często rodzina rezygnuje z takiej usługi prywatnie, no bo temu ratownikowi trzeba dodatkowo zapłacić, no przecież nie zrobi tego za darmo. Ja mogę pojechać, że tak powiem, jedną trasę w czynie społecznym, tak? Okej, z tyłu siedzi rodzina, dobra, powiedzmy daje fundacji na paliwo, w porządku, ale dalej jest temat tego, że to nie jest do końca profesjonalne. To nie jest zabronione przez prawo, ale moim zdaniem nie jest to profesjonalne, tak? Nie mamy też w Polsce takich takich przepisów, które mówią Można o to tym. pytam, czy są takie konkretne Tak, regulacje? no nie, właśnie nie. Nie ma. O to chodzi, że konkretnych nie ma. Musi być kierowca, który ma uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, ale tak naprawdę pojazd uprzywilejowany jest wtedy, kiedy włączamy tak zwane bomby, czyli sygnały, tak? Po prostu. Więc no, kto o tym decyduje? W karetce czy tam w pogotowiu decyduje o tym lekarz. To lekarz decyduje, siedzący z tyłu czy z boku, o Włączamy, tym, czy kiedy nie. to włączamy. A co z nami? No my decydujemy o tym, jak coś się na szczęście, nie mieliśmy takich przypadków, tak? Jak wieziemy pacjenta, który na przykład, nie wiem, nagle po prostu zaczyna ciężko oddychać, widzimy, że coś się dzieje, no to wiadomo, że mamy po to ten pojazd, żeby tego pacjenta szybko przewieźć. Natomiast takich uregulowań nie ma. Na prywatny transport medyczny. Pani Justyno, zmieńmy troszkę temat, bo chwilę temu poruszaliśmy kwestię fundacji, historycznie również. No i chciałem teraz Panią zapytać właśnie o same fundacje, o funkcjonowanie. Jakby Pani nas troszkę szerzej wprowadziła w kwestię właśnie działania fundacji tego typu, no bo wiemy, że fundacje są bardzo, bardzo różne. To dzisiaj, jak Pani patrzy też z perspektywy lat na tego typu przedsięwzięcia i możliwości, które daje fundacja w takim działaniu? Prowadzenie fundacji w takim działaniu, powiem szczerze, zupełnie szczerze. Ja się nie spodziewałam, jakby musiałyśmy z mamą wybrać, jaka metoda założenia działalności będzie dobra, no bo musiałyśmy skorzystać z mamy doświadczenia, no bo to jest firma rodzinna po prostu, tak? Z mamy doświadczenia, z mojego, z małżonka i zastanawialiśmy się, jaka ta forma prowadzenia działalności ma być. No, działalność jednoosobowa wiadomo, że nie, no różne są inne, ale stwierdziliśmy wspólnie, że fundacja, no to chyba będzie odpowiednia dla opieki nad seniorem, no bo fundacji można coś podarować, na przykład, nie mówimy o nas, tylko o seniorach, możemy podarować coś seniorom, tym tokiem szliśmy. Okazuje się, że zupełnie dzisiaj chyba albo bym tego w ogóle nie założyła, albo inaczej bym poprowadziła ten temat, bo co się okazuje? Nie dość, że fundacje są na strasznym świeczniku. Jest to działalność, która oczywiście w KRS-ie jest absolutnie przejrzysta. Do tego może zajrzeć każdy. Do sprawozdań finansowych, do wszystkiego. Naprawdę, tutaj nie ma nic do okrycia, a wszyscy w Polsce myślą, że ma fundację, czyli coś ukrywa. Coś Nie, jest wręcz przeciwnie. My po prostu tak musimy bardzo, a zwłaszcza, że fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegająca na opiece dla seniorów, to już jesteśmy, proszę mi uwierzyć, na podwójnym świeczniku. No bo nie dość, że sprawdzają samą działalność, jaką jest fundacja, czy czasami, nie daj Boże, milionów nie zarabiamy, tak? No to jeszcze sprawdzają, jak fundacja radzi sobie z tym, tak? Z opieką nad seniorami. Więc drugi raz bym tego nie zrobiła. To jest bardzo trudny, ciężki temat. Współczuję każdemu, kto prowadzi fundację. Mało tego, często jest tak, że w fundacji ponieważ my nie jesteśmy działalnością non-profit, ponieważ prowadzimy swoją działalność i z tej działalności jakby ta działalność finansuje cały zakład, tak? Więc często jest tak, że oszczędzamy na wszystkim, co się da. Więc moja mama często do mnie mówi: no to co, dziecko? Dobra, pojadę. Za darmo. No dobra, poprowadzę to czy tamto. Więc nawet tą funkcję dyrektora, którą mam przypisaną w zakładzie, Ładnie to ta brzmi. funkcja ładnie brzmi, ale jest tylko to. dlatego, że po pierwsze skończyłam odpowiednie studia, żeby zarządzać ludźmi, tak, bo skończyłam również zarządzanie i odpowiednie studia do tego, żeby być na takim stanowisku i dlatego, że praktycznie nie biorę od mamy dużych pieniędzy i tylko dlatego jestem na tym stanowisku, a tak naprawdę
no to ja nie wiem, jak sobie radzą fundacje z tym, bo często są dyrektorem, księgową, często jeszcze kierowcą, często jeszcze zaopatrzeniowcem, jeszcze jestem zaopatrzeniowcem w naszej fundacji, dowożę zakupy na każdy telefon, cokolwiek zabraknie, to ja dowożę, więc to jest po prostu... Nie polecam nikomu prowadzenia działalności gospodarczej w postaci fundacji. To jest jedna strona, to jest ważne, co pani powiedziała, bo chciałem teraz przejść na tę drugą stronę seniora, stronę osoby, którą państwo możecie, czy chcecie się zająć. Jakie są te rozwiązania, pani zdaniem? Dla fundacji? Jeżeli chodzi o fundację, jakie ma rozwiązanie dla tych seniorów? Nie ma żadnych, po prostu. Nie ma. Tak. Ja, w związku z tym, że jesteśmy fundacją, nazwa fundacja zobowiązuje, więc ja gęsto, na przykład udzielam rodzinnom porad telefonicznych jako gerontolog. Zrobię to z przyjemnością. Mało tego, robię to też dla siebie, ponieważ w przyszłości no, mam jeszcze ochotę na inne studia, być może nawet wyższe w tym kierunku, więc ja to robię dla swojej własnej nauki, dla swojego własnego badania, po prostu. Ale no, niech pan mi sam, dla rozwoju, dla samorozwoju przede wszystkim, ale niech pan mi sam odpowie, kto jest pod telefonem, czy tam w firmie 24 godziny na dobę zarabiając najniższą krajową? No, nie... To jest właśnie chyba, fundacja, chce, tak? tak? Chyba, że się chce, wiadomo. Ja z przyjemnością odbieram te telefony. Nawet gęsto jest tak, że dzwoniąc rodzinnie do mnie z płaczem, oczywiście ja kompletnie tych ludzi nie znam przez telefon, absolutnie. Po godzinie czy 2 rozmowy, gdzie mam jeszcze też małe dzieci, którymi też się muszę zająć. Często mój mały razem ze mną te rozmowy, bo ja przez telefon, a w drugim ręku dziecko. Gęsto jest tak, że samo to, że taka pani, która zadzwoni z płaczem, mówi: Boże, pani Justyno, jak mi ulżyło po tej rozmowie. Proszę mi wierzyć, ja po prostu wtedy dostaję wiatr w żagle i mogę walczyć z całym systemem. No właśnie, to też powiedziała pani o jednej ważnej rzeczy. Dzwoni ktoś i mówi, że dzięki pani dostał wiatr w żagle. Ale też nie bójmy się powiedzieć o kwestiach finansowych. I tutaj chciałem panią zapytać o pewną rzecz właśnie dotyczącą osób, bo już pani sama też wspomniała, że są osoby z niezwykle niskimi emeryturami, które bez takiego wsparcia rodziny nie mają szansy na to takie godne życie, a jednocześnie chcielibyśmy, żeby w tak profesjonalnym zakładzie jak u państwa te osoby miały tę opiekę. Oczywiście, to jak że tak. wyjść z tego klinczu troszkę? Ja nie wiem. Tak naprawdę, bo teraz mamy sytuację taką, że dziś opłata w DPS-ie to jest regulowane prawem i to się co roku zmienia, to się co roku podwyższa. W DPS-ie opłata uśredniam w Polsce, no bo w każdym jest troszeczkę inna, w sensie to nie mówimy w tysiącach, tylko na przykład tam, nie wiem, w setkach, tak? Czyli załóżmy, ogólna w Polsce opłata to jest 7 000 złotych w DPS-ie. I teraz 70% płaci pacjent, a resztę dopłaca państwo albo rodzina. W ZOL-u jest podobna sytuacja, z tym, że całość dopłaca rodzina, nie? Więc, a w ZOL-u, w ZPO państwowym, czyli na NFZ, taka odpłatność to jest 9 000 złotych za pacjenta. Więc my, biorąc swoje 4,5 tysiąca za pacjenta, rozumie pan, z czym ja walczę? I jeszcze jesteśmy oczywiście oskarżani o to, że Bóg wie, co milionami obracamy, tak? Po prostu my robimy tak, bo wiadomo, NFZ czy tam państwowe ośrodki muszą utrzymać po pierwsze bardzo dużą kadrę, po drugie to wynagrodzenie musi być tam odpowiednie. Ja sobie mogę troszeczkę wolontariuszami, że tak powiem, nadrobić nawet takie, braki kadrowe. No, po prostu wolontariusz z przyjemnością przyjdzie i zrobi mi robotę, a ja tym samym mogę nie obarczać finansowo pacjenta. Stąd tutaj akurat fundacja faktycznie tutaj jest plus, bo mogę tych wolontariuszy po prostu sobie zatrudniać. A często jest tak, że wolontariuszami są osoby u nas, które na przykład chcą być opiekunem medycznym, ale chcą zobaczyć, czy będą mogły. Są w stanie później temu sprostać. Dokładnie tak. No i tu jest super. Więc te finanse w ogóle mają się po pierwsze nijak do emerytur, no i nijak się ma tak naprawdę ten prywatny ośrodek do nieprywatnego, bo często prywatne są tańsze niż te państwowe. Aż dziw bierze, dokładnie. I ja nie wiem, gdzie tu jest sens i logika. Totalnie. Tego też nie mogę zrozumieć. Mówiliśmy o działaniu instytucji i o tym, jak wygląda to w publicznych i niepublicznych jednostkach, natomiast chciałem panią też zapytać o rzecz ważną, bo sama pani mówiła o swojej edukacji i o pewnej swojej ścieżce i drodze. To też trudno nie zapytać, jaka jest ścieżka dotycząca opiekunów medycznych. Myślę, ta ścieżka edukacyjna, no bo skoro mówimy o przyszłości i o rozwoju, to z całą pewnością też jest i jakiś system szkolnictwa, który kształci, przygotowuje
przygotowuje kogoś, żeby wykonywał profesjonalnie te prace. Tak, na szczęście zauważyłam, że jest jakby tendencja wzrostowa, chociażby o szkołę opiekunów medycznych. Jeszcze 4 albo 5 lat temu za taką szkołę opiekuna medycznego opiekun medyczny musiał sobie zapłacić. Dziś są to już darmowe szkoły, czyli już państwo tutaj fajnie, bo idzie w tą stronę. Mało tego, opiekun medyczny może, ucząc się troszeczkę dłużej, mieć jeszcze większe kompetencje. I tutaj, o ile się dobrze orientuję, chodzi na przykład o iniekcje domięśniowe, czyli tak zwane zastrzyki, skroplówki, i to też jest super, bo wtedy odciąża taką pielęgniarkę, która po co ma się tym zajmować, skoro może to zrobić opiekun medyczny. Więc myślę, że pomalutku jakby idziemy ku temu, żebyśmy mieli wykształconych opiekunów medycznych z pasją. Na szczęście, bo tak jak mówię, najpierw się dowiadują o tym, że mogą być opiekunami medycznymi, bo na przykład w mojej fundacji mogą zobaczyć, czy się tego nadają, czy nie. Idą do takiej szkoły. Ale to jest też ciekawe pytanie dla mnie, dlatego, że myślę sobie o mojej mamie, która tyle lat pracowała w tej opiece i wydaje mi się, że jeszcze 30 lat temu nie było kogoś takiego jak opiekun medyczny. Później chyba dopiero wyszły opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, ale to jest w ogóle cały czas moim zdaniem świeży temat i jest to temat rozwojowy w Polsce, więc tutaj fajnie, bo tak jak mówię, nie dość, że tych szkół jest coraz więcej, i też opiekunowie medyczni mają, jeśli oczywiście chcą, no bo to też się wiąże z dłuższym kształceniem, wiadomo, tak? Poważniejsze rzeczy wiążą się z dłuższym kształceniem. Tutaj też opiekunowie medyczni mogą mieć większe uprawnienia i to jest super, bo na naszym oddziale też się to idealnie sprawdza, tak? A jeśli chodzi o panią samą, mówiła pani, pamiętam na początku, kiedy rozmawialiśmy, jeszcze to, Moja jeszcze ścieżka edukacji, jeszcze tamto. I tak zastanawiam się, kiedy jeszcze. No ja też się zastanawiam kiedy, bo co się okazuje, kiedy skończyłam studia magisterskie, no to pomyślałam sobie, że to jest koniec i w ogóle jestem super wykształcona. Co się okazało po latach, że ja tak naprawdę niewiele wiem, zwłaszcza na ten temat, o którym teraz mówimy. Z wykształcenia jestem pedagogiem. No ale prowadząc taki zakład musiałam dokształcać się, więc skończyłam zarządzanie, żeby móc zarządzać ludźmi, gerontologię, psychogeriatrę. Mam taką nadzieję, ale może o marzeniach się chyba nie można mówić głośno, bo chciałabym zostać doktorem tego, co właśnie, tego, o czym właśnie mówimy. Więc jest taka szansa, być może Uniwersytet Medyczny w Poznaniu mnie po prostu przyjmie, taką mam nadzieję. No, przy pani werwie i chęci, to myślę, że nie jest to bardzo jakiś taki idealistyczny tylko No pomysł na to. Cieszę. Tak, to edukacja, to z jednej strony, natomiast skoro mówi pani o takich wyzwaniach edukacyjnych, to też domyślam się, że ma pani i na myśli wiele wyzwań, ale już tych związanych z ośrodkiem, już tych, które wiążą się z technologią, które wiążą się z nowymi pacjentami, które wiążą się chociażby z rozbudową i pracami budowlanymi najnormalniej w świecie. No te prace budowlane to chyba najgorzej dla mnie, bo ja się po prostu na tym nie znam. To nadzoruje i też mój mąż, żeby to wszystko działało, ale marzenia mam ogromne. Poza tym, że nasz nowy ośrodek będzie zupełnie bez barier architektonicznych, czyli wszystko tak, jak powinno być dla seniora, wszelkie udogodnienia oczywiście, bez żadnych pięter, po prostu wszystko w parterze. Moim marzeniem jest wybudowanie basenu dla moich seniorów przy zakładzie, który właśnie budujemy. Malutkiego takiego basenu, tylko dla naszych pacjentów. No marzenie, nie? Więc mam nadzieję, że się spełni. Plany już są. No właśnie, Tak. no jak mówi pani o planach, to też każdy plan ma na końcu napis koniec budowy, koniec etapu, no i rozpoczęcie działalności. To jeśli zapytałbym panią teraz o tę najbliższą i nieco odleglejszą przyszłość. Tę najbliższą. Myślę, że do końca roku uda nam się wprowadzić naszych pacjentów do nowego ośrodka. Ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli już w głowie kolejnych planów. Więc już w tej chwili rozpoczynamy kolejny etap budowy, polegający na poszerzeniu naszego zakładu o profesjonalną salę gimnastyczną na przykład. No i marzenie moje do spełnienia największe,
po prostu wybudować basen dla pacjentów. Ale o tym już mówiłam, także tego mi proszę życzyć. No to tego pani życzę, jak i wielu innych pomysłów, bo tej kreatywności widzę, pani Justyno, nie brakuje, a na pewno wracając do początku naszej rozmowy, że senioralnie żyjemy coraz dłużej też, ten okres życia naszego się wydłuża, to też i pewnie sporo pomysłów, które będzie pani miała na jeszcze sporo czasu i tej energii podziwiam. Bo zastanawiam się, czy jest jeszcze jakieś hobby dla pani, które jest pani w stanie No właśnie. wykonywać dodatkowo. No jest, ale nie mogę go teraz wykonywać, bo nie mam czasu, także... Ale jeszcze, jeżeli jeszcze wrócę, muszę wrócić do tego, bo to było też bardzo, bardzo fajnie powiedziane. Długość życia, owszem, wydłuża się, ale niekoniecznie to idzie z jakością naszego życia, więc też tutaj Poprawa tej jakości. poprawa tak? jakości życia jest bardzo ważna. Po prostu dlatego tutaj ku temu też powinien iść system w Polsce, żeby długość życia farmakologicznie możemy sobie wydłużyć, ale żeby ta jakość życia dla tych ludzi, żebyśmy w tej jakości jak najdłużej żyli i żebym ja mogła robić to jak najdłużej. I będzie można w to dobrym znaleźć zdrowiu. właśnie. I będzie to można znaleźć u pani w pani placówce. Dokładnie tak. Oby tak było. Dziękuję bardzo Dziękuję za to bardzo. spotkanie. Justyna Sosnowska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Dom Jesieni w Nowogardzie, gerontolog i psychogeriatra. Trudne słowa, ale za to piękna rozmowa, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.